Jak nauczyć dorosłego samca brachypelma, świeżego samca brachypelma, wszystkiego przy pierwszym kontakcie z samicą? Jak powinien się zachować, z której powinien strony podejść i co powinien robić? To wszystko zobaczycie w tym filmie. Przed Wami materiał, który pewnie przejdzie do historii YouTube'a, bo jestem pierwszą osobą, która to zrobiła i nakręciła. Zapraszam do obejrzenia filmu. Witam Was wszystkich serdecznie. Jak podobał się filmek? Dajcie mi znać w komentarzach, co myślicie o takiej metodzie dopuszczania. Mam nadzieję, że hejtu nie będzie. Ja cały czas tam eksperymentuję.
Wysłałem ten filmik do mojego dobrego znajomego, który siedzi w pająkach już od x czasu. No i czekałem na odpowiedź. Odpisał mi w jednym zdaniu. Brzmiało to tak mniej więcej śmiesznie, przecinek, dużo kasy w jednym terrarium. Także mam nadzieję, że Wam się to spodobało. Jeżeli byście chcieli zobaczyć, co jeszcze wymyśliłem, zapraszam do mojego starszego filmu. Link będzie w komentarzu w temacie moich grupówek, z którymi też kombinuję, no ale mam tych pająków tyle, że na to sobie mogę pozwolić. Wiele osób do mnie cały czas pisze, żebym podał im jakieś wskazówki przed pierwszym ich w życiu dopuszczaniem braszek, dlatego postanowiłem zebrać wszystko w jeden materiał i zrobić ten film i pokażę Wam moją wersję, jaka jest w temacie samców ptaszników, które czasami nie chcą kopulować. Także zapraszam, mam nadzieję, że będzie ciekawe.
Wam teraz moją wersję, jaka jest w temacie samców, które są napełnione, a nie chcą kopulować. Tych wersji na internecie pomiędzy hodowcami jest bardzo dużo. Jedni twierdzą, że niby się napełnia, a się nie napełnił. Inni twierdzą, że jest za zimno, czy samica nie chce. Jeszcze inni mówią, że kocha inaczej. Moja wersja jest taka, którą Wam chciałem przedstawić. Ona jest trochę taka może śmieszna, powiem tak, na inteligencję będę mówił, ponieważ wiem, że wiele rodziców ogląda ze swoimi pociechami moje filmy, także nie będę konkretnie mówił, ale dla osób, które się nie domyślą, no trudno. Jak będziesz miał jakieś pytania, zapytaj się swojego taty, na pewno konkretnie Ci odpowie. Moja wersja jest taka. Każdy dorosły samiec ma z przodu 2 pędzelki, które moczy w pewnej substancji. Wiecie w jakiej. I to się nazywa napełnieniem. I on, jak już napełni te swoje 2 pędzelki w tej substancji, zaczyna szukać swojej ofiary, czyli samicy. Co się dzieje, jeżeli w tym akurat czasie, kiedy on się napełnił, nie ma dostępu do żadnej samicy? Na przykład w terrarium, chodzi o niewolę, samica jeszcze jest niegotowa, ponieważ jest przed wylinką lub jest po wylince, ale jeszcze powinna być najedzona bardziej, musi trochę, jak to się mówi, przytyć, także czekamy, aby ta samica była gotowa, a w tym czasie samiec dalej chodzi po tym pojemniku czy po terrarium napełniony i czeka, kiedy go dopuścimy. Wiadomo, że te pająki muszą być w temperaturach 27-28 stopni i według mnie to wszystko, co nosi na tych niby pędzelkach, mu wysycha. On się nie napełnia już drugi raz, bo nie ma takiego powodu, bo po co? Szukałem, nie znalazłem, samiczki żadnej nie ma, po co się drugi raz napełniać? To oczywiście jest moja wersja. I co się dzieje, jak wchodzi do samicy? Załóżmy, że moja, jak to się mówi, wersja jest prawdziwa, jemu to wszystko wysycha, czyli nie ma, i on wie o tym, że mu to wszystko wyschło. Dochodzi do kontaktu z samicą i co się dzieje? Samiec udaje, że będzie coś robił, ponieważ boi się, że go samica zje, dlatego robi wszystko, kombinuje, żeby dać strzałkę, żeby się wycofać, ale jak już dochodzi do takiego kontaktu, udaje, że jest wszystko ok i próbuje, ale wiadomo, że nic z tego nie będzie. Ja uważam, że należy go wtedy wyciągnąć, dać mu jeszcze chwilę czasu, żeby napełnił się po raz drugi. To może trwać od 3 dni, nawet do miesiąca. No i wtedy go już wrzucamy do terrarium, do samicy i już powinno być wszystko dobrze. Chociaż, jak to wiadomo, to jest pierwszy raz, bo po pierwszym razie, jak on już wszystko skuma, o co chodzi, będzie wiedział, jak to wszystko, z czym to się je, na pewno po raz 3., 4., 5. już będzie na 100% robił to, co trzeba. No i też uważam, że jeżeli mamy świeżego samca, samica jest przed wylinką, chcemy przyspieszyć ten etap wylinki, możemy takiego samca wrzucić do tej samicy i tak na 80-90% spowodujemy, że ta samica szybciej wylinieje i będzie gotowa do dopuszczania. To jest moja wersja. Nie wiem, czy się z nią zgadzacie. Ja to sobie tak wytłumaczyłem. Kiedyś też tak mi ktoś to wytłumaczył. Ja tam dodałem trochę tam od siebie, ale uważam, że coś to w tym musi być. I wiadomo, jak jest świeży samiec, on też nie ma pojęcia, robi wszystko po raz pierwszy w swoim życiu i uważam, że takie wytłumaczenie jest w miarę sensowne. Moi drodzy, a teraz kilka wskazówek przed dopuszczaniem pierwszy raz braszek. Dostaję wiele właśnie zapytań,
Dużo osób do mnie pisze, weź coś napisz, jak myślisz, jak to zrobić. Ja to trochę sobie ponotowałem, żeby wszystko było, jak to się mówi, w jednym materiale. Także ile będę umiał, ile pamiętam, tyle Wam przekażę. Pierwsza kwestia to jest kwarantanna. Jeżeli macie swojego samca, który jest od jakiegoś czasu u Was na hodowli, tematu nie ma. Jeżeli zakupiliście sobie od kogoś innego, pamiętajcie, że to jest taki sam pająk jak inne, które macie i powinien przejść kwarantannę. Myślę, że 2-3 tygodnie powinno wystarczyć. Wtedy obserwujecie go, czy wszystko z nim jest dobrze, czy musicie pilnować, żeby jakieś tam zarazy na Waszą hodowlę nie przyniósł. Jest to bardzo ważne i uważam, że konieczne. Temperatura u samca i u samicy powinna być taka sama. Przykładowo, jeżeli u samicy mamy 28 stopni, u samca w terrarium czy w pojemniku też taka temperatura powinna być. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będzie niższa, a zazwyczaj tak jest, że szanujemy, dbamy bardziej o samicę niż o samce, samiec, jeżeli wejdzie do takiej samicy, do terrarium, pójdzie do źródła ciepła. Nie będzie mu tam w głowie jakieś tam igraszki, tylko będzie szukał ciepła, żeby się ogrzać. Dlatego uważam, że jest to bardzo ważna rzecz, żeby u samicy i u samca była ta sama temperatura. Pojemnik lub terrarium dla samca powinien być duży, ponieważ on musi mieć miejsce, gdzie zrobić tą swoją pajęczynę, na to się mówi hamak, żeby miał gdzie to zrobić, żeby się napełnił, żeby miał, jak to się mówi, wygodę, żeby to nie były jakieś malutkie pojemniki. Czym większy, tym lepszy. Na tym nie ma co oszczędzać, bo takie terrarium czy pojemnik każdy większy z Was ma i uważam, że to jest mądre i fajna sprawa. Przed dopuszczaniem uważam, że powinny być w bliskim kontakcie. Nie to, że samca trzymamy w drugim pokoju czy w innym pomieszczeniu, przynosimy go do samicy i próbujemy coś tam zadziałać. Ja trzymam przed samym dopuszczaniem jak najbliżej, nawet terrarium do terrarium, samca z samicą, żeby miały jak najlepszy kontakt ze sobą, żeby mogły nie może się widzieć, ale się poczuć. Wtedy samica puka, samiec puka. Ja uważam, że to jest też fajny pomysł, fajna sprawa, no i polecam. Odpowiednia pora dopuszczania. Dopuszczamy, kiedy powinno się to robić, a nie kiedy Wy to chcecie, sobie macie na to ochotę czy czas. Dopuszczamy oczywiście w godzinach największej aktywności pająków, czyli to nie jest dzień, południe, tylko raczej wieczór lub noc. Też to jest bardzo ważne. Samica. Samica powinna być najedzona do bólu, tak, że po prostu na widok jedzenia będzie się go bała, nie będzie już chciała jeść, musi być bardzo dobrze najedzona i żeby będzie po prostu widać, że jest ten odwłok jest taki duży, no i będzie się bała jedzenia, jak już powiedziałem, także wtedy jest taka 100% samica gotowa do dopuszczania. W temacie samca, przed dopuszczaniem oczywiście musicie to sprawdzić, w pojemniku czy w terrarium zostanie końcówka, czy takie jakby skręcona ta pajęczyna po napełnianiu. Samiec powinien być najedzony i powinien być napity. Po napełnieniu samce nie mają w głowie jedzenia czy picia, musimy go tam po prostu kilka takich jakichś robaczków mu wrzucić, żeby tego więcej latało, żeby jednak spróbował zjeść. No i żraszamy wszystkie ścianki, z miseczka też musi być, żeby jakby nie chodził po tych ściankach, też żeby się napił, ponieważ no, większość samców, ja uważam 90% samców przedwcześnie zdycha z powodu odwodnienia. Także zmuszamy go do picia, gdzie można, lejemy wodę, miseczka szeroka, żeby on zawsze mógł się napić lub chociaż tam trochę liznął tej wody, żeby
jak najdłużej żył. Bo pająki te żyją, raz mój samiec żył chyba 2 lata i 3 miesiące, a tak ogólnie średnio około 1,5 roku dają radę. No ale trzeba o nie dbać, tak samo jak o samicę. Trzeba dawać mu ciągle jedzenie, żeby u niego było w pojemniku czy w terrarium. No i ta woda. Woda jest najważniejsza, bo jeszcze raz podkreślam, większość samców pada z odwodnienia, bo im w głowie są amory, a nie jedzenie czy picie. Odpowiedni czas samicy po wylince przed dopuszczaniem. Powinno być to, że jedni mówią, że to jest miesiąc czasu, jedni mówią, że 3 miesiące, inni mówią, że to nie ma żadnego wpływu. Ja uważam, że samica, kiedy już jest tak najedzona, że nie chce już przyjmować pokarmu, wtedy taka samica jest gotowa i to jest około 3 miesięcy po ostatniej wylince. Żeby nie zjadła samca, także pilnujemy tego, żeby się udało. Ja na przykład nie, taka jest sprawa, że ja na przykład nie pilnuję samców. No wiadomo, one są drogie, na internetach latają tam po 1000 zł, po 500 zł, różnie. Ja, ponieważ uważam, że nie ma co im przeszkadzać, nie robię jakichś tam takich zagród, czy jakichś tam blokad, jakieś tam pałeczki, czy pensety, czy jakieś tam inne rzeczy, ponieważ uważam, że jeżeli zje takiego samca, to jest to plus dla kokonu, że będzie lepszy, może będzie więcej jajeczek w tym kokonie, ponieważ uważam, że samiec ma dużo właściwości odżywczych potrzebnych